Dziś troszkę inaczej zaczynamy. Jak widzicie, siedzę w Uberze. Zamówiłem sobie kurs do Szymona. Zresztą z filmu już wiecie, że odbieramy dziś kampera. Zobaczycie, jak wygląda kamper po 3 latach użytkowania i jakie są, że tak powiem, plusy i minusy. A zanim tam dojedziemy, ja mam do Was jeszcze jedno pytanie, bo słuchajcie, gorąca prośba. Z racji tego, że ja jestem ulubieńcem Tatara, to mam do Was pytanie. Lubicie Tatara, czy nie lubicie? Powiedziałam ci, nie podkładaj mi te kamery. Dobrze, a dlaczego się śmiałaś? Bo nie rozumiem pytania. No. Żona nie rozumie. Pani kierowca z Ubera Przepraszam. nie zrozumiała pytania. Przepraszam. Może ja się Wszyscy źle... muszą wiedzieć, że ty lubisz Tatara albo nie lubisz. To ja dokończę pytanie. Nie, to może jest... Ja dokończę pytanie, jeśli mogę. Dziękuję. Pytanie. Czy lubicie Tatarka? Jeżeli lubicie... Tomek lubi kąpielówki przed kolana, czy do połowy uda? Dobra, może uda mi się tym razem. Za 500 Mam... metrów Za 500 skręć w zjazd po prawej. A widzisz, To, jadymy. ale to jest trudny dzień, bo to jest poniedziałek i nie każdy poniedziałek jest łatwy, ale spróbuję. Bo dlaczego? Dlatego, że ja mam takie powiedzenie, jak się potknę i twarzą wpadnę w błoto... Zjazd po prawej. Następnie zjedź. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale on jest w komitywie ze mną. Tak, zauważyłem, ale wszystko jest przeciwko mnie. Ale słuchajcie, ja mam takie powiedzenie, że jak się potknę, wpadnę twarzą w błoto, to i tak idę dalej do przodu i ryję to błoto jak dzik. Więc ja się nie poddam i zadam to pytanie. A moje pytanie jest takie. Czy lubicie jeść tatarka? I jeżeli lubicie jeść tatarka, to kciuk do góry, a jak nie lubicie jeść tatarka, to kciuk na dół. Słuchajcie, nawet jak oglądacie to na telewizorach, proszę, zagłosujcie, bo ja jestem w stanie, bardzo mnie ciekawi, ilu jest, że tak powiem, fanów jedzenia tatara. Nawet na telewizorze można sobie dać kciuka do góry albo na dół, czy nawet mi nie przeszkadza, że będziecie dawali te kciuki na dół. Do brzegu. No widzicie, i właśnie tak mam. Dobra, zróbmy tak. Tomek, jedziemy. Pytanie? Ja mam pytanie. Pani z Ubera ma pytanie. Pani Zubera, no Ja słucham. mam pytanie, a jaki to ma związek z odbieraniem twojego samochodu dzisiaj? Bo ja bym zadała pytanie, czy lubicie zimę, czy nie. Nie wszystko w życiu jest logiczne i... To pytanie jest nielogiczne. No, co mogę powiedzieć, no. Jak to się ma do tego, że ty odbierasz? To się nie ma nijak, się po ma prostu. nie mieć. Nie, to się nie ma nijak, po prostu byłem ciekawy, czy ktoś oprócz mnie też Symenka lubi jeszcze. Symenka lubi Czy tatara. ktoś oprócz mnie i Ksymeny lubi jeszcze tatara? I właśnie się dowie. Weź tą rękę, mam przez niego. Dobra, widzimy się na miejscu, jak będziemy odbierać kampera. Bez niej. Bez niej, no o właśnie. No i dotarliśmy na placu. Zobaczcie, cała masa szoszonów czeka, że tak powiem, ale nie widzę Benka. No jak nie widzę? Jest, o Boże. Ale jak nowy, co? Jak nowy wygląda. No zaraz się dowiemy, co tam u Benka słychać i co jemu tam dolegało. Idziemy się przywitać. Są 3 rzeczy, które mogą temu... Dzień dobry. Zapalnik, świeca. Chodź, Witamy naszego bohatera. chodź. Opowiadaj. Nie? No widzę, bo jak nowy. Ja mówię, kurczę, jak nowka. Tak? Chcieliśmy ci to zrobić. Tak? No co w środku zauważysz? No wejdź. No. Powiem ci, no to czekaj, bo ja faktycznie już go dawno tak nie widziałem, takiego czystego. A, no nie, Wypraliśmy ci ta pizzarka, wiesz wypraliście. dlaczego? No, Powiem ci, musisz No. sobie tego pilnować. Tak. Jak dźwigaliśmy poduchy, No. to od spodu, od wilgoci ci już pleśń robiła. dobrze wiedzieć, Jednak powiem czekaj. ci, jak go zostawiasz na przykład, nie? No to warto, powiem ci, dźwignąć te poduchy Tak? i gdzieś je rzucić. Aha, Nie, żeby było przewiew. tam, żeby był Tutaj ogólnie przewiew. w tym środku Żeby masz był lodówkę, przewiew, nie? dobra, Tu dobra. nagrzewasz, tam temperatura jest niska, kondensacja, dużo dobra. wody i powiem ci, no zaczęła To się jest robić ważne plęń, info. dlatego żeśmy Ważne tak info. to zrobili, żeby się to nie pogłębiało, więc wypraliśmy ci zestawnik. Dawaj, co my tu mamy? Więc tak, Max Fan, możesz sobie zobaczyć. Aha, udało się. No to chodź ty mi opuść go. Jest. A, tu. To miałem, tak. To patent miałem. handlowy. Działa. Taki?
Nie, no dobrze. Tak. Nie da się kupić, to nie występuje jako element. To Są części tak? sprzedawane do Maxfana, ale nie są części sprzedawane do roletki. Do tego. Roletki to jest element akcesoryjny, sprzedawany jako zestaw, także wiesz. Ale jak trzeba działa, było 500 zł zainwestować, szkoda. Jak Można działa, też na zamek. to rewelacja. Czyli ta usterka naprawiona. Tak. Mamy to, proszę, do Lewy góry. ręcznik możesz sobie zobaczyć, jak już tam od razu Którą? jesteś. Czyli roletka z lewej strony. Roletka, tak, bo ja tu miałem to z... No dobra, a jak żeście to ogarnęli? No działa, no działa, tak. Żeśmy robili. A, dobra, to tutaj nam wypadło, więc co mamy tu Ładne jeszcze? gniazdeczko za fotelem od Właśnie. kierowcy. Tu prosiłem o gniazdko, o właśnie w tym miejscu prosiłem o gniazdko i faktycznie mam. Powiem szczerze, że idealne, tą górę chyba nie wiem, czy będzie mi potrzebna, ale to zobaczymy. Tak, ale tu potrzebowałem gniazdko. Tak, w tym miejscu potrzebowałem gniazdko. No i Bateria po chuligańskim debrycie. właśnie. Jest Mamy. złożona do kupy. To była jedyna taka prawdziwa awaria, że tu mi pękła, ja do ciebie z Sardynii dzwoniłem. Głowiczka. Tak, Tak. że tu. I ty mi wtedy powiedziałeś, że tu trzeba odkręcić i tego. No. Walka była straszna, no ale potem już nie mogłem tego dokręcić. No wiesz, to jest w ogóle największa zaleta tych baterii w Chasson, No. że kupisz głowiczkę w zwykłym sklepie Tak. typu Castorama, Ovi, to Dokładnie. jest ta sama bateria jak w domu. A Nie powiedz mi, jak karawaninowa. żeście się do tego dostali? No, trzeba było rozebrać, wiesz, tak naprawdę elementy na dole i od spodu się dostać. Czyli to Takie jest elementy- rozbieralne? Tak, tak, to jest rozbierane. No dobra. Takie klocki Lego. No, co tu jeszcze mamy? Co mi było jeszcze Kolejny zepsute? podpunkcik. Tutaj. No. Twoje A, mój koncepcje, wynalazek, inwencje, kurczę. tak. Zrobiliśmy na bardziej karawanikowo. Tak. Słuchajcie, ja wam to potem opowiem, bo ja tu miałem przeróbkę. Tak, ja tu miałem własną przeróbkę, ale chłopaki mi naprawili. Dlaczego? Kran jest brudny, ja go wyczyszczę, ale ja sobie w tą brytwankę wkładałem sam. I jak wkładałem tą samą brytwankę, to tam jest na YouTubie, jak to robiliśmy. Tak jak mamy napisane na liście, patent by Benek. Tak, no to mój, tak. A co to jest to? No tak czyścili, wiesz, to musimy Aha. schować. To musimy schować. znaczy? Dobra. A to? Co to jest to? No, to jest akurat gadżecik, który masz gratisowo. Polecane kempingi, czyli moja aplikacja. Otwierasz do piwka. Tak. Słuchajcie, polecane kempingi. Aplikacja na ja wam pokażę zresztą tą aplikację tutaj na iOS-a i Androida. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Więc Zostało nam? tak, zawias, półka przy wejściu. To, Zawiasik wymieniony na nowy. tu mieliśmy, tak, i tu poszło nam zawiasik, ten poszedł nam zawiasik. Pamiętam jak dziś. O, Kolejny podpunkcik, czyli szafka dolna. a, tu. I teraz zobaczcie, ten przycisk, o, też nie działa. Widzisz? No, że cię zablokował. Co prawda zamkiem, żeby nic nie robili, tylko wymieniliśmy ci sam przycisk. To teraz mi się nie otwiera. A teraz się nie otwiera. To Widzisz. przedobrzyliście. Aha, dobra, No za mocno języczek wychodzi. No. Zaraz ci to poprawimy. dobra. Będziemy Teraz tutaj poprawimy. wołać poprawkę od usterki. Kolejny podpunkt, kratka B10. Pamiętam jak dziś. Ta kratka B10 wyłamałem, ja sobie sam ją wyłamałem. Lepiej ją ściągać Tak, ja jej nie wiedziałem, że tak się ściąga. Nie miałem bladego pojęcia, jak ją prawidłowo ściągać, a ją tu się podważa Tak, od spodu. Od spodu ją się języczek. podważa. O, Wyciągamy. i tak samo tą sobie kiedyś tak rozwaliłem, ale teraz nie będę wymieniał tego. Tu mi jeszcze tak się rozerwało. O, ale mówię, to już wymienię, No pewnie. jak ją będzie bardziej wykończysz. jak ją bardziej wykończę. Tak. Jaki masz tutaj zrobiony, to stacyjka, czyli cylinderek groty wymienione na nowe. Czyli co, cylinderek udało się Tak, wymienić? Dokładnie, udało się zrobić, także możesz sobie zobaczyć, że Mhm. wchodzi do końca. No, jest. Natomiast to, co No. tutaj jeszcze jest najprawdopodobniej problemem, No, to jest moduł, który występuje przy skrzyni biegów. no. No bo w tej chwili, jak go sobie zapalisz, odpal go sobie,
Medyk. No to koncepcja w tej chwili jest taka, że mógłbyś tak naprawdę zapalić również w pozycji Aha, drive'u na przykład, tak, nie? tak, no. I za to No, odpowiada no. ten moduł, który jest Który tam jest w tutaj środku. bezpośrednio przy skrzyni. Także tutaj ewentualnie przyszłościowo temat taki w Fiacie, żeby to zrobić. No na wiesz, Dobra, no, ty i tak dobra. sam go Ja wiem, pamiętasz, wiem, że zawsze wiem, no, wiem. wrzucasz parking, no bo parkujesz Wiem, samochód, nie? wiem. Natomiast o tym trzeba pamiętać, Wiem. że tej funkcjonalności nie ma. Praktycznie z usterek to wszystko, co było. No, I to po 3 latach użytkowania kampera to moje wszystkie usterki. wszystkie usterki to nie byle jakiego użytkowania, bo prawie Ej, przez 300 no. dni w roku. Ej, słuchajcie, tak. No takie powiem wam szczerze, no takie są szosony. Naprawdę. Patrzcie się, ile tu ich czeka tutaj na tym. Ale ja jestem mega zadowolony. 3 lata katowania kampera, bo ja już zrobiłem z 90 000 Tak. kilometrów. Można powiedzieć, no nawet więcej jak na wypożyczalni przez 3 No. lata, bo średnio No. na wypożyczalniach robią po 20 000, także O proszę. Benek jeździ, służy. Jeździ. I po 3 latach jazdy naprawdę jak na takie pierdoły żeśmy zrobili. Jeszcze Pierdoły. mam jedną rzecz jako wisienkę, I to. dodatek. I to jako wisienkę. Podpięcie pod prąd, tak jak chciałeś, z prawej strony I wschód. ona mi się włącza jak ja ją wyłączam, czyli przy włączeniu przy włączeniu od zapłonu jest razu. aktywacja. I potem się wyłącza. Nie musisz pamiętać o włączeniu, Tak. wyłączeniu, dzieje się to automatycznie. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą kamerkę, ja wam opowiem historię, ale taką, co mrozi krew w żyłach, i po tej historii ja momentalnie kupiłem kamerę. Ja momentalnie kupiłem tą kamerę, a to wam potem opowiem, bo po prostu szok. A propos tej historii, dlaczego obowiązkowo będę jeździł teraz zawsze z kamerą. Sytuacja miała miejsce na Sardynii. Ja przepraszam, ale wiecie, no jadę, tak, jak widzicie, więc muszę tutaj patrzeć na drogę, ale co nie znaczy, że nie mogę wam opowiadać. Sytuacja miała miejsce na Sardynii. Był taki dzień, w którym Adrianka musiała wyskoczyć do Polski, a Sardynia ma ten plus, że po prostu latają samoloty i do Krakowa, i do Katowic, przynajmniej w sezonie do Krakowa i do Katowic, poza sezonem tylko do Krakowa. Adrianka musiała wyskoczyć pilnie do Polski, więc ja ją wiozłem na lotnisko. I słuchajcie sobie, taka sytuacja jest, lecimy na Sardynii. Chwała Bogu, że na Sardynii się bardzo powoli leci, ale lecieliśmy serpentynami, które były mocno zalesione. Więc nie było widać, co jest za zakrętem. I całe szczęście, że też nie jechałem za szybko, bo wyobrażacie sobie, ja się wyłaniam za zakrętu, a na pasie, na którym ja jadę, leży w poprzek skuter wywalony, mężczyzna po prostu, nie wiem co się stało, ale po prostu myśmy najechali, on już leżał wzdłuż drogi. Całe szczęście w tym wszystkim było, że po przeciwnej stronie pasa nie było nikogo, więc ja mogłem odbić z kamperem, ale od razu mi przyszło do głowy, przecież za mną ktoś może jechać i nie będzie miał tyle szczęścia. Objechałem tego gościa, zatrzymałem kampera, Adrianna wyleciała zatrzymywać samochody, które mogłyby w niego wjechać, a ja poleciałem na drugą stronę i zatrzymywałem samochody z naprzeciwka, żeby nie doszło do jakiegoś karambolu i krakcy w tym momencie. Jak udało nam się po 2 stronach już te samochody, że tak powiem, to wszystko tak trwało momentalnie, nie wiem jakim cudem człowiek zachował ten umysł. Jak udało nam się te samochody po obu stronach zatrzymać, no poprosiliśmy, kalecząc angielskim, włoskim i wszystkimi językami świata, żeby ktoś zadzwonił właśnie na pogotowie. Ten mężczyzna żył, on tam po prostu leżał na chodniku i wił się z bólu, więc widać było, że go coś strasznie go boli, a też wiem, że nie wolno ludzi przychodzić do nich podnosić, bo a nóż widelec ma przestrzelony kręgosłup czy coś takiego, więc póki karetka nie przyjedzie albo człowiek sam nie wstanie, no to nie wolno, że tak powiem, go usilnie podnosić. Jedynie żeśmy sprawdzili, że żyje, funkcjonuje.
No i w tym momencie, jak już ci Włosi się tam, Sardyńczycy się tam zaczęli krzątać, to myśmy powiedzieli, że możemy jechać już na lotnisko. I słuchajcie, jak żeśmy wsiedli do kampera, opadły nam emocje z tego wydarzenia, dopiero wtedy do mnie doszło, jak wielkie szczęście miałem w swoim życiu w tym momencie, bo wyobrażacie sobie taką sytuację, że ja przyjeżdżam, zatrzymuję kampera, a ten facet już jest tam martwy. On po prostu już miał jakiś wypadek skuterem i leży martwy. No i teraz nadjeżdżające osoby widzą kampera i motor z martwym facetem. No to co sobie możecie poskładać? No, że kamper przywalił w motor i chłop zginął na miejscu. Słuchajcie, nie wytłumaczyłbym się z tego wydarzenia, jeżeli ten facet by nie przeżył. Doszło do mnie w ogóle do głowy, że nie byłbym w stanie nawet już powiedzieć, że ten facet już był martwy, jak myśmy go wymijali. Słuchajcie, zbladłem, jak te emocje opadły mi wtedy, to ja wtedy zbladłem i mówię, Boże, jakie myśmy mieli w ogóle szczęście. A teraz druga sytuacja. Myśmy odjechali z tego miejsca wypadku, no bo spieszyliśmy się na samolot i gdyby ten facet nie przeżył, czyli on tam leżąc zmarł, no to co sobie Włosi pomyślą? Był kamper uciekł z miejsca wypadku, a facet kipnął. No i znowu bym był poszukiwany, tak? I znowu jakby ten chłop nie przeżył, bo jak przeżył, to powiedział, jak było naprawdę, co się stało i skąd ten cały wypadek. To super. A jakby nie przeżył, no to znowu policja by szukała charakterystycznego bęka, tak? Łatwo go znaleźć. I co, że ucieczka z miejsca wypadku, wypadek, potrącenie motocyklisty i żeśmy odjechali, nie czekali na policję, na wyjaśnienia, tak? Więc powiem wam szczerze, że od razu kupiłem, tego samego dnia wieczorem już kupowałem kamerę na Allegro. Ona już na mnie czekała, że tak powiem, w Polsce, jak przyjechałem. No i teraz już chłopaki ją montowali. Od tej pory ja już jeżdżę tylko i wyłącznie z kamerką. Ona będzie, że tak powiem, cały czas pracowała 24 na dobę. To taka historia ku przestrodze. No, słuchajcie, my wjeżdżamy do McDonalda. Na co my wjeżdżamy? Na Drwala, właśnie na Drwala. A dlaczego, co, jak, to już wam zaraz powiem, o co chodzi. Ja siadam tutaj. Boże, ale ja jestem głodny, masakra. Dawaj. Ale co to, są inne? Która jest którą? Dobra, która jest którą? Słucham. No czekaj, no. No a ja się nie mogę już doczekać. To jest moja. To jest nasze. Nie wiem, bo ja tu nie pracuję, wiesz? Aha. To jest czerwony. Czerwony. Słuchajcie, dlaczego czerwony? Bo ja lubię pikantnego. A to jest twoje. Tak? Dobra, okej. A to jest moje. Ale w połowie Vanessa wzięła z żurawiną, a ja wziąłem z chili, czyli hot pepper. Tak. Dobra. I już mówię, sytuacja wygląda taka, że ja jestem winny małe wyjaśnienie, bo na kanałach na YouTubie teraz leci tak Sardynia leci u Mario Jacaki, Życie na Maxa, u Ksymeny, chyba już się skończyła, Świat według bandy, u Adasia z Bielski Karawaning, a także u Baluchów. Także wszystkie kanały puszczają Sardynię, tylko nie my. No, prawda jest taka, że myśmy postanowili puścić Sardynię na samym końcu i u nas Sardynia będzie gdzieś dopiero w styczniu. A słuchajcie, przed Sardynią my mamy jeszcze Korsykę i faktycznie Korsyka będzie torpeda. I to moje wyjaśnienie, jak wygląda ta sytuacja u nas na kanale. A w międzyczasie mamy taki plan z Vanessą. Pojechać do gdzie? Do Berlina. Właśnie. Na jarmark. Chcemy wyskoczyć do Berlina na jarmark i zabierzemy jeszcze jednego członka naszej rodziny, którego nie znacie.
z tamtego roku znają. Nie, właśnie, bo nie dałem Pragi. Jak byliśmy w Pradze wtedy, Aha. to ja nie mam tego filmu z Nie Pragi. chciałeś mi robić konkurencji, rozumiem. Dokładnie. Dzięki, No, tato. aha, bo ty vlogowałaś. Tak, Vanessa ma swojego. W ogóle ona jest taką początkującą influencerką. Tak. Stawia pierwsze kroki, tak? 3-letnim stażem. No, zresztą nie będę pokazywał tego kanału na TikToku, nie ma sensu.